Hejka. Witamy serdecznie. Pozdrawiamy z przepięknej, słonecznej Korei. Dzisiaj zabieramy Was do podobno najpiękniejszego pałacu, jaki się w Korei znajduje. Takich pałacy królewskich jest 5. Wszystkie są na terenie Seulu i mówi się, czyli w internecie mówią, że wszystkie są bardzo podobne, więc jak się odwiedzi jeden, to tak jakby się było we wszystkich, a ten jest najładniejszy, no to do tego idziemy. Już odkąd wysiedliśmy z metra, czuć klimat, patrzcie, tam są ludzie w lokalnych strojach, tak zwany hanbok, także bardzo nam się to podoba. Już samo wejście jest przepiękne. Coraz więcej ludzi w tych tradycyjnych strojach robi sobie foteczki. My oczywiście wchodzimy do środka, no i pokażemy Wam, jak wygląda cały pałac. Historia Korei jest naprawdę niesamowita. Jest pełna wzlotów i upadków, uśmiechów i łez, sukcesów i porażek. Taka najlepsza era tego kraju to era panowania dynastii Joseon. Panowali oni od końca XIV wieku do początku wieku XX. I to właśnie za ich sprawą stolica została przeniesiona do Seulu, a Koreańczycy pozbyli się chińskiego pisma i stworzyli swoje własne. Dla mnie osobiście to te stroje są mega śmieszne. Nie wiem, dziewczyny bardzo ładnie wyglądają, ale faceci w tych kapeluszach naprawdę wyglądają zjawiskowo. Bilet kupiony, zapłaciliśmy 3000 za osobę. Oczywiście bilet kupiony w automatach na kartę, nie można gotówką płacić. No i wchodzimy do pałacu, będziemy go zwiedzać. Jeżeli chodzi o sam pałac, został on zbudowany w 1395 roku. Niestety tutaj często Korea walczyła z Japonią, więc już 200 lat później został doszczętnie zniszczony. Zniszczono tutaj około 90% pokoi, pomieszczeń, finalnie chyba 330. Został on później w XIX wieku odbudowany, ale też nie na długo, bo już na początku XX wieku Japończycy znowu podbili Koreę i znowu postanowili ten pałac zniszczyć. Także teraz to, co widzicie, to są jedynie, nazwijmy to, części pałacu i one są również systematycznie odbudowywane. Czy mówimy tu o bramach, czy mówimy tu o pomieszczeniach, czy budynkach. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale trafiliśmy na jakiś dzień, w którym 1 000 000 szkolnych wycieczek wchodzi. Tutaj się aż kolejka rozciąga wzdłuż całego budynku. Tak wygląda ten pałac obecnie, więc jak potrzebujecie, to walcie szybko screenshota. My tymczasem idziemy zobaczyć główną halę. Tutaj macie dokładną oś czasu, jak wyglądała historia tego zamku, tego pałacu. Także jak widzicie, od 1395 do 2010 roku cały czas coś tutaj się działo. I dzieje się do tej pory. Wystarczyło, że wzięliśmy ulotkę i już jesteśmy dużo mądrzejsi. Obecnie, czyli na stan 2010, bo to jest ostatnia renowacja tego zamku. Dotarliśmy do głównego pawilonu. Jest to stara sala tronowa. To właśnie tutaj rządzący władca zarządzał i przyjmował najważniejszych gości. Tutaj widzicie środek. Środek jest naprawdę przepiękny. Widać też ten tron, który wygląda naprawdę niesamowicie. A tutaj standardowy azjatycki widok, czyli historia mieszająca się z nowoczesnością. Wszędzie wysokie biurowce, drapacze chmur, a po środku pałac z XIV wieku. Zaraz za pawilonem tronowym znajdziecie kolejny pawilon. I to tak na dzisiejsze to było biuro urzędującego władcy. Tutaj zajmował się taką codzienną robotą. Tak pawilon wygląda w środku. Również nieco ascetyczny, bardzo zbliżony do tych japońskich pomieszczeń, ale tutaj przynajmniej są mebelki. No i jak zwykle przepiękne sufity. Chodząc tutaj po tym pałacu, wszędzie spotykamy ludzi w tych tradycyjnych strojach i to jest po prostu prosto jak z takiej koreańskiej dramy, która była osadzona w tamtych czasach.
I w tym miejscu chciałam pozdrowić Agatę i Monikę, które mi pokazały jedną z takich dram w 2012 roku, jak byłam na Erasmusie. A zaraz za biurem jest sypialnia. Może nie tyle sypialnia, ile taki dom, w którym mieszkał władca. Jest on również otoczony innymi pięknymi budynkami, ale sam pawilon, musicie przyznać, jest nieco inny, ponieważ jest taki bardziej rozłożysty, ale niższy. Chodźcie, zabieramy was, pokażemy wam, jak mieszkał sobie władca. A tak ogólnie, już pewnie widzieliście naprawdę masę tych budynków, masę przepięknych pawilonów, a do czasów obecnych odbudowano zaledwie 25% tego pałacu. No dobra, tutaj to powiem szczerze, że raczej pusta sala. Jak doczytałem dalej, władca żył tutaj, spał i zajmował się swoimi takimi codziennymi sprawami. No ale wydaje mi się, że jak tu mieszkał, to miał trochę więcej mebelków. Tutaj już trochę lepiej widać, jak na co dzień żył władca. Widać już jakieś stoliki, jakieś łóżko. Naprawdę wygląda to coraz ciekawiej. A tu za mną przepiękny pawilon w drewnie niemalowanym. Wygląda naprawdę świetnie. Był to pawilon tak zwany administracyjny. Spójrzcie na dach, spójrzcie na zdobienia dachu, bo również są bardzo, bardzo interesujące. No i jak widzicie, rekonstrukcja idzie pełną parą. Tutaj kolejny pawilon będzie odnawiany albo budowany od zera. Zerkniemy, jak to wygląda dzisiaj. Na razie mamy pusty plac, ale już wszystko wiemy. Czyli tak, tam już widzicie odbudowany budynek, a to jest jego połowa. I teraz tutaj będą odbudowywali jego drugą część, więc zapewne za kilka lat zobaczycie nowe pawilony w tym pałacu. Dokładnie ma wyglądać to w ten sposób. Nawet najmniejsze dzieci się przebiera w takie stroje regionalne i później naprawdę ma się bardzo, bardzo fajne pamiątki. Myślę, że u nas też by było fajnie, gdyby ludzie się częściej przebierali w takie stroje, ale też rozumiem, że tylko kilka regionów w Polsce takowe stroje posiada. No i jeszcze końcówka z taką piękną wyspą i jeziorkiem. Niestety, jak słyszycie, Koreańczycy są strasznie głośni. I tutaj po prostu ciężko jest cokolwiek usłyszeć, nawet własne myśli. Już powoli wychodzimy z tego pałacu, bo chcemy wam pokazać jeszcze kilka innych miejsc. Ale naprawdę ten pałac robi na nas niesamowite wrażenie. On jest ogromny, po prostu jest przeogromny. Sama ta działka to pewnie tutaj ma kilka hektarów. Jak oni będą systematycznie odbudowywać te wszystkie pawilony, no to już w ogóle będzie naprawdę przepięknie. Już to, co jest teraz, jest ciężkie do zwiedzenia w kilka godzin, a co dopiero jak oni to wszystko odbudują. Tak, ja myślę, że wtedy będzie rewelacyjnie i może się jeszcze wybierzemy kiedyś, żeby to zobaczyć. Natomiast wiecie, tutaj wyjściówka kosztuje tylko 9 zł za taki wielki obszar i takie piękne miejsce. To jest coś, co musicie zobaczyć. Jeżeli macie czas, to warto wpaść do Muzeum Folkowego Korei. My sobie odpuścimy, bo chcemy rzeczywiście pokazać kilka rzeczy, ale musicie przyznać, że budynek jest świetny. Mi ten budynek to przypomina najbardziej zamek w Osace. Jest naprawdę mega podobny. Poczytamy trochę, skąd on się tu wziął i jakie było pierwotnie jego przeznaczenie. No słuchajcie, od frontu też przepięknie wygląda ten zamek, to znaczy muzeum. My go będziemy nazwać zamkiem. Fajne te schody. Oczywiście nie można tam wejść, ale wieża całkiem wysoka. Tutaj naprzeciwko muzeum znajdziecie jeszcze takie rekonstrukcje domków mniej zamożnych Koreańczyków. No i trzeba przyznać, że bardzo ładnie zostały odbudowane, zrekonstruowane i je również możecie tutaj zwiedzać. My powoli wśród tych przepięknych budynków, na przykład takiego, czy takich sklepów zaaranżowanych w starych budynkach, planujemy pokazać wam taką bardzo fajną dzielnicę, jedną z najczęściej fotografowanych dzielnic
Więc pamiętajcie, Instagram kontra rzeczywistość. Pewnie ludzi będzie w cholerę. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to znalazłem 3 koreańskie teletubisie. Koreański teletubiś, wieża zamkowa jak z Japonii, czyli Korea w pigułce. Dzielnica, do której Was zabieramy, nazywa się Bukchon Hanok. Tak jak mówiłem, mega ładne foteczki można tam zrobić, pod warunkiem, że nie ma ludzi. My liczymy na to, że ludzi będzie bardzo dużo, bazując na tym, co zobaczyliśmy tutaj w pałacu. A tak w ogóle, jak mamy chwilę, żeby się przejść, to opowiem Wam moje pierwsze wrażenia z Korei. Korea bardzo mi się podoba. Seul jest przepięknym miastem, bardzo dobrze skomunikowanym. To, co mnie zdziwiło bardzo mocno w Korei, to jak niegrzeczni są Koreańczycy. Ja wiem, że ja już to widziałem za granicą, ale myślałem, że u siebie wygląda to lepiej. I to, jak Korea jest droga. Powiem szczerze, że myślałem, że nic nie będzie droższe niż Japonia, a Korea rzeczywiście wydaje się przebijać, szczególnie jeżeli chodzi o jedzenie. Niezła fura, nieźle pomalowana, a la Jackson Pollock. Tutaj zaraz jak się wyjdzie z pałacu i pójdzie się w stronę tej dzielnicy, o której Wam wspominałem, to jest taka ulica pełna galerii sztuk. Więc jeżeli, galerii sztuki oczywiście, więc jeżeli kogoś to interesuje, no to może sobie pooglądać niezłą sztukę. Co jak co, ale szejk musi wjechać. Szkoda tylko, że taki mały i taki drogi, ale pani nam teraz przygotuje. Ja chciałam tylko dodać, że sklep jest położony bardzo strategicznie, ponieważ zaczynamy podejście pod górę i watermelon juice, no obviously kupimy. A tu ta gorsza część, czyli ceny. Jeden taki mały shake 18 zł. Mamy już nasze watermelony. Znaczy, przepraszam, jeden jest strawberry, jeden jest watermelon. Boże, co ja mówię? Jeden jest truskawkowy, drugi jest arbuzowy, a w tle idealny sklep koreański. Na tej dzielni można znaleźć właśnie takie zakamarki, takie uliczki, przepiękne stare domki. I naprawdę super sesję zrobić. Soczek arbuzowy i truskawkowy przepyszny, ale ja Wam chciałam dać znać, że jakbyście nie zdawali sobie z tego sprawy, że Seul jest bardzo górzysty. Także ćwiczymy przed wyprawą w góry. Nie wiem, czy widzicie za mną, ale jest naprawdę stromo tutaj. A my w ogóle nie mamy zadyszki. Chyba kondycji. No i tak wygląda to słynne miejsce. Wiecie, jak tu jest pusto, to jest przepięknie. Pamiętajcie o tym. Ale tu nigdy nie jest pusto. Także rzeczywistość weryfikuje. My standardowo idziemy pod górę, bo z góry zawsze lepiej widać. Tak wygląda ta uliczka. Naprawdę jest fajna, ale tak jak Wam wspominałem, Instagram nie oddaje rzeczywistości, nie dajcie się zwieść. Ale trzeba przyznać, że nawet jak jest ta wieża tam z tyłu, to fajnie to wygląda. Idziemy zrobić sobie fotkę. No mam nadzieję, że ulica Wam się podoba. Drapać się tu nie było prosto. Ale już teraz będziemy spadać, no bo jak widzicie tutaj liczba ludzi się tylko zwiększa, a nie zmniejsza. Uliczka sama w sobie jest piękna, na pewno warto tutaj przyjść chyba o wschodzie słońca, żeby było ludzi. Teraz mam jeden komentarz. Po wizycie w Japonii Koreańczycy są bardzo głośni, aż mi głowa boli. I właśnie widzimy przykłady cen wypożyczalni. Za 10 000 wonów można wypożyczyć już taki tradycyjny strój. Teraz mamy plan zabrać Was dokładnie tam. Minęła lekka chwila, poszliśmy coś zjeść i zaczęliśmy ogarniać różne rzeczy. I normalnie powoli zachodzi słońce i zrobiło się chłodniej. Także my już w kurtkach i nie udało nam się ogarnąć tego, co chcieliśmy ogarnąć na jutro, ale jeszcze będziemy próbować. Coś, co na pewno chcielibyście zobaczyć.
Żeby dostać się na wieżę, trzeba dojechać na stację Myeongdong. Ja ją przynajmniej tak nazywam, bo to bardzo ciężka nazwa. No i później iść w lewo przy znaku Seul i cały czas w górę. My mamy to szczęście, że mamy tu hotel, więc powinniśmy mieć w sumie niedaleko. Docieramy do kolejki linowej. O tutaj będziemy ją brać i nią właśnie, takim wagonkiem jak tutaj jedzie, pojedziemy na górę. Zanim dotrzemy, jeszcze tylko te ogromne schody i już będziemy. Dotarliśmy. Trzeba jeszcze tam kupić bilety, a tam już przepiękny zachód słońca, który wam pokażemy z wieży. Za 15 będziecie jechali w dwie strony, chyba że wolicie w jedną, to 12, więc wiadomo jak trzeba wziąć. Bileciory są. Idziemy się bordować. Dotarliśmy pod wieżę. Jesteśmy na górze. Tutaj się wyczekaliśmy. Jak się jechało? Tłocznie, ale ładne widoki były naprawdę. To prawda, ale bardzo, bardzo tłoczno. Jak ktoś lubi takie foteczki, to można sobie usiąść na ławce i zrobić panoramę do góry. Garść ważnych informacji od wujka Mikołaja. Wieża ta jest drugim najwyższym punktem w Seulu i co ciekawe, pierwszym nie jest żadna budowla, tylko góra. Wieża ta ma 236 metrów wysokości i rozpoczęto jej budowę w 1969 roku. Także my postaramy się wjechać na górę. Na górze są oczywiście restauracje, tego typu rzeczy. My planujemy pokazać wam panoramę Seulu. Zostańcie z nami. No więc bilet na wieżę 21 000. Jak chcecie fast tracka plus 10. No nie będziemy brać żadnego fast tracka, jesteśmy uczciwi. Ale nie wiemy gdzie jest kolejka i mamy nadzieję, że nie będziemy żałować. Tak wygląda miasto z tego wzniesienia. Jeszcze nie z wieży, a już jesteśmy całkiem wysoko. Dobra, wchodzimy. Już się zaczął experience, słuchajcie. Jesteśmy w ciemnym korytarzu, wszędzie gwiazdy. Idziemy. Wygląda to bardzo fajnie. Klimatycznie. Patrzcie, do jakiej sali nas tu zaprowadziło. Będziemy wsiadać do windy. Dojechaliśmy na pierwszy z deków. Jesteśmy na 380 metrach. Oczywiście nad poziomem morza, bo jak pamiętacie, ta wieża jest niższa. Byliśmy. No i przyszedł czas na Koreę. Jesteśmy. Ale ludzi tutaj to jest naprawdę multum. Po prostu człowiek na człowieku, ludź na ludziu. Sam ten też raczej taki mało interesujący, ale widok jest naprawdę przepiękny. Także warto wpaść, warto zobaczyć. No my jak zwykle polecamy nocą. Pewnie w dzień też jest fajniej i mniej ludzi. Ale my po prostu lubimy takie klimaty. No dobra, zgadnijcie, kto kupił sobie najdroższe żelki w historii. Oczywiście, że my.
Jak jesteśmy przy Toronto, to pozdrawiamy wujka Grega, ciocię Dorotkę i Małgosię. Serdecznie pozdrawiamy. Tam nas jeszcze nie było, ale z pewnością dotrzemy. Ja tylko chcę powiedzieć, że znaleźliśmy tutaj maszynę, która robi watę cukrową. I chyba ją wypróbujemy. Patrzcie, co się dzieje. No robi i robi. Słuchajcie, zapłaciliśmy naprawdę pewnie jak za zboże. No ale czego to się nie robi, żeby żona była szczęśliwa. Wata dla Pagi. Ale ładnie pachnie. Patrzcie, jaki zrobiło jeszcze kształt. Także to nie jest zwykła wata. Nam pisało, że to nie serce, ale może nam źle przetłumaczyło. Zupełnie niezamierzenie wywołaliśmy właśnie zamieszki pomiędzy dziećmi a rodzicami, bo teraz wszystkie dzieciaki chcą watę. No cóż, jak się kocha, to dostają. Ale sam pomysł jest naprawdę świetny. No dobra, trzeba się zbierać, bo zamieszki wywołane watą cukrową robią się poważniejsze. Tutaj jest ostra kłótnia w chińskiej rodzinie. Myślę, że to jest czas, żeby uciekać. Jeszcze tylko się pochwalę, jakie mają tu toalety. Spójrzcie, możecie sobie, przynajmniej faceci, posiczkować z widokiem. Robimy to. Mają tu jeszcze ścianę miłości. No i pierwsze, na co natrafiłem, na polskie kocham cię. Piętro niżej też jest jeszcze skydeck. Można sobie oglądać, jak wiecie, jest zbyt dużo ludzi na górze. Obecnie to raczej tu jest dużo ludzi, bo wszyscy zjeżdżają, a my jeszcze sobie obejdziemy to piętro. Jak ktoś chce wpaść na piwko z widokiem, to słuchajcie, myślę, że to jest jedna z lepszych miejscówek. Naprawdę. A jeszcze macie łamaną ławkę. Naprawdę mega fajne miejsce. Cieszymy się, że tu przyszliśmy. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie są tu kapsuły czasu. Możecie tutaj kupić taką kapsułę. Jeżeli kupicie, coś tam sobie napiszecie, to oczywiście oni ją będą tutaj przechowywać. Także to jest całkiem fajna rzecz. Takie, wiecie, w porównaniu z tymi kłódkami, które ludzie kupują. A tutaj mamy ławkę miłości, na której siedzi moja miłość. I na tej właśnie ławce miłości nadszedł czas, żeby się pożegnać. Tak, dokładnie. To już naprawdę najwyższa pora, bo zrobiło się bardzo późno. My musimy wracać do hotelu, bo jutro wstajemy o 5 rano. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień Wam się podobał. Nam się bardzo Seul spodobał dzisiaj. Bardzo piękna pogoda była, więc nie trudno o dobre humory. Ale zobaczyliśmy pałac, zobaczyliśmy tą słynną dzielnicę, później poszliśmy tutaj na wieżę. Naprawdę bardzo udany dzień. My dziękujemy Wam, że zostaliście do końca. Fajnie, że oglądacie nasze filmy. Komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem my się z Wami żegnamy i koniecznie oglądajcie następny odcinek, bo to będzie coś wyjątkowego. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.